Nonogramy to ciekawe zagadki logiczne, które wcale nie tak trudno zrozumieć, ani wcale nie tak trudno rozwiązać. W tych zagadkach mamy planszę, które w zależności od trudności może mieć różny rozmiar, np. 10×10, czy 20×20, czy jeszcze jakiś inny. Wokół planszy przy każdej kolumnie i wierszu mamy liczby. Dają one w zupełności wystarczająco informacji, by rozwiązać te gry. Pokazują, ile zamalowanych kwadracików ma być z rzędu w danej linii. Jeśli jest kilka liczb, to oznacza, że w podanej kolejności będą kolejne zamalowane paski, które muszą być oddzielone przynajmniej jednym białym polem. Prócz kolorowania można też oznaczać X w miejscach, w których jesteśmy pewni, że na pewno nie będzie zamalowana. Trzeba z tym jednak uważać i starać się używać tylko w 100% pewności. Trochę jak wpisywanie dużej liczby w pole sudoku. I to są całe zasady. Przejdźmy teraz do omówienia strategii i sztuczek, które ja zdążyłem ogarnąć przy robieniu wielu takich zagadek. Pierwsza. Jeśli w danej linii nie ma liczby, to oznacza, że nie będzie tam żadnych kwadracików. Brzmi banalnie, ale dzięki temu można od razu odhaczyć całą linię x-ami. Pomoże to w dalszym ogarnięciu zagadki. 2. Jeśli w danej linii jest jedna, jakaś bardzo duża liczba, to można oznaczyć na czarno część środka linii. Patrzy się na to w ten sposób, że jest pewna pewność, że część tych kwadracików będzie musiała zajmować właśnie tę konkretną liczbą. Przykładowo plansza 10×10 jest liczba 7. To oznacza, że jakby nie spojrzeć, liczba będzie musiała zajmować przynajmniej 4 środkowe pola, co jest naturalnie po prostu częścią wspólną dwóch przypadków. 3. Trzecia właściwość jest podobna do drugiej. Jeśli w danej linii są dwie lub więcej liczb, można próbować zobaczyć, czy w swojej kolejce tworzą sposobność dla jakichś pewnych zamalowań. Uwaga, bardzo prawdopodobne, że takiej sytuacji może być bardzo mało przy rozwiązywaniu różnych zagadek. Trzeba też bardzo uważać, żeby na pewno się nie pomylić i dobrze ocenić, czy faktycznie jest 100% pewność, że w danym miejscu będzie zamalowanie lub nie. Prawdopodobnie najważniejsza właściwość. Kiedy już zamalujemy jakieś pola, w których wiemy, że na 100% coś musi być, to z linii poprzecznej można sprawdzić, ile ma być zamalowań. Jeśli jest to jedna liczba, to bardzo łatwo można odiksować dużą ilość pól, w której wychodzi na to, że nic nie będzie mogło być. Nie będziemy jednak tu mogli wskazać więcej zamalowań w poprzek. Uwaga! Jeśli liczb jest kilka, to absolutnie nie próbujemy tu kombinować, przynajmniej na początku gry. W 99% przypadków nie będzie można z tego nic wywnioskować z pustej planszy. Znaczy dobra, można wywnioskować, że zamalowanie będzie dotyczyło tej liczby, która jest bliżej krawędzi, o ile nie istnieje szansa, że między krawędzią planszy a zamalowaniem może się coś zmieścić. Ta informacja będzie istotna dopiero później. 5. W pewnej chwili podczas dalszego rozwiązywania w końcu będzie tak, że zamalowań będzie więcej. Na bieżąco trzeba śledzić stan wszystkich zamalowań i przypasowywać je do kolejności liczb. Jeśli dojdzie do tego, że będzie zamalowań w rzędzie tyle, ile wskazuje liczba przy danej linii, to, jeśli jest cała, można otoczyć ją jednym lub dwoma x-ami, zależy się od tego, czy dotyka krawędzi. Jeśli krawędzi nie dotyka, a z innych liczb danej linii i pustych pól to wynika, może być tak, że jednocześnie możemy wywnioskować, gdzie będą kolejne zamalowania, czy to już całe, czy części wspólne. Czasem można wywnioskować, do jakiej liczby będą należeć zamalowania i z tego miejsca dalej podjąć jakieś konkretne decyzje. Naturalnie trzeba cały czas uważać, żeby dobrze wszystkie zamalowania liczyć. 6. Czasem, kiedy pewne linie będą już rozwiązane, to znaczy zostaną zamalowane wszystkie właściwe rządy, to resztę pól można oznaczyć x-em. Daje to istotną informację dla wszystkich linii poprzecznych. Wyobraźmy sobie sytuację, że w linii musi się pojawić jakaś ilość zamalowań z jednej lub drugiej strony. Jeśli między narysowanymi x-ami a krańcem planszy nie ma wystarczająco miejsca, żeby wsadzić tam wymaganą liczbę zamalowań, to można te kwadraty spokojnie również wyiksować. 7. Reguły 2-6 powinno się stosować wobec kolejnych ścian x-ów, tak jakby były krańcami planszy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jeszcze mógłbym pomocnego powiedzieć na temat tych zagadek. Zapraszam więc do obejrzenia rozwiązania przykładowej zagadki wraz z objaśnieniami.
Plansza 20 na 20. Od razu rzuca się w oczy tutaj duża liczba dziesiątka. Sprawdzamy. Może z drugiej strony być tutaj maksymalnie kwadracik. Z drugiej dwójka, więc raz, dwa, xik. Teraz liczymy raz, dwa, z 5 to jest już 7, 8, 9, 10. To będzie część wspólna tej dziesiątki, która na pewno tam jest. Nie wiadomo gdzie może być reszta. Na razie w poprzek nam to nie pomaga w żaden inny sposób. Czy z M-ką można coś takiego też zrobić? Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Nie będzie się dało jednak. Możemy tutaj zrobić coś podobnego, ale trzeba tutaj trochę więcej pomyśleć. 1, 2, x. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Najdalej gdzie może być dziewiątka z tego rzędu. I z drugiej strony zrobimy coś podobnego. Raz, 2, 3, 4, x. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raczej nie za często się powinno coś takiego robić, ale akurat w tej sytuacji powiedzmy, że można coś takiego zrobić. Tutaj na pewno kawałki tej dziewiątki będą. Tutaj wiadomo, że musi być siódemka, jednakże niestety nam to za dużo nie pomoże, ponieważ z prawej krawędzi tutaj ten kwadracik jest idealnie siódmym, więc nie zamalujemy ani nie zaiksujemy tutaj nic. W tej linii wiadomo, że tutaj ten kwadracik będzie należał do szóstki, ponieważ jeżeli byśmy mieli tu postawić jedynkę, to między tym kwadracikiem a polem pozostałym nie dałoby się wpisać jedynki. W takim razie możemy zrobić coś takiego. 1, x, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No dobra, może nie za dużo, ale wiemy, że te dwa kwadraciki należą do szóstki. I jeżeli teraz wpiszemy tutaj ósemkę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oczywiście teoretyczną. X. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To tutaj też musi być pewna szóstka, ponieważ w lewą stronę, bo ten jeden więcej by już się ósemka nie zmieścił. No, powoli się coś tutaj rozkręca. Tutaj mamy taką malutką rzecz. Mamy dwójkę i dwie piątki oraz zamalowany kwadracik. Dwie piątki w tych 10 polach nie mają prawa się zmieścić. Ten jedno zamalowane pole musi należeć do piątki. W takim razie, jeżeli by przypuścić, że zajmą one ten obszar, to w takim razie ta piątka musi się wpasować gdzieś w tą dziesiątkę z x-em pod tym kwadratem. W takim razie na 100% będzie zamalowanie tutaj. I nie wiadomo gdzie więcej. No jak widać, każdy może się trochę pomylić. Tutaj już robiłem teoretyczną ósemkę, ale nawet nie wpisałem na niej żadnych kwadracików. Więc policzmy to jeszcze raz wspólnie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj najdalej może być ósemka. Teraz tak, z prawej strony. 1, x, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Szóstka, x. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj na pewno będą zamalowania. W tej sytuacji mamy tutaj taki kwadracik. Nie może on należeć do jedynki, musi należeć do szóstki. Ponieważ jakby miał należeć do jedynki i być pierwszą zamalowanym kwadracikiem z lewej strony, to tutaj po prawej szóstka, piątka oraz jedynka nie były się w stanie zmieścić. Jeżeli więc, skoro należy to do szóstki, to możemy zrobić coś takiego z lewej strony. 1, x. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na pewno to będą zamalowania. Teraz mamy tutaj no wręcz praktycznie idealną sytuację. W tych dwóch kolumnach mamy te siódemeczki, które w związku z nowo zamalowanymi kwadratami nie są w stanie zmieścić się przy nich od dołu. Co oznacza, że no tutaj nie będzie mogło być nic. Hipotetyczna siódemka może być co najwyżej do tego jednego miejsca. 2x zawsze coś. Teraz z obecnego stanu możemy wywnioskować, że
te dwa kwadraty i te dwa kwadraty nie będą mogły należeć do swojej siódemki. Gdyby tak było, to szóstka, jedynka i jedynka w tym miejscu od góry nie mogłyby się zmieścić, co natychmiastowo wyklucza te dwa kwadraty z bycia, no, z należenia do siódemki. W związku z tym można je również wyiksować. Będzie pewność, że tutaj jest jedynka, co bardzo nam upraszcza tutaj robotę. Możemy być przekonani, że tutaj co najwyżej może być siódemka. No to policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. Tu najdalej może być siódemka. I czy z drugiej strony może być coś podobnego? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. No w zasadzie to nie. No, ale mamy całkiem sporą część wspólną już. Wiadomo, że tu będzie siódemka. Teraz się zastanawiam, czy tutaj można w takim razie gdzieś wkleić tą szóstkę. Zobaczymy. Przerwa. 1, przerwa. 1, 2, 3, 4, 5. O, czyżby tu była wyłącznie jedna możliwość? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przerwa. Jedynka. Tak, to jest tylko jedna możliwość, więc to też można zamalować. Zaraz powoli mamy pierwsze rzeczy już zamalowane. Teraz mamy tutaj całkiem prostą sytuację. Mamy szóstkę i mamy tutaj zamalowania już jakiekolwiek i to jest właśnie istotne. Dwójka. Więc 3, 4, 5, 6. Tutaj najdalej może być szóstka, ale nie dalej. I z drugiej strony to samo. 4 pola. Raz, 2, 3, 4. Tutaj też można odiksować. I mamy w tej chwili dobrze pokazane tutaj. Piąteczka musi być od strony dolnej. Ponieważ tu jest już x, to nam ogranicza od góry w zasadzie całe możliwości. Piątka może być tu wmalowana. Tutaj, skoro wiemy, że te kwadraty należą do dziewiątki, to tutaj między tymi zamalowaniami a x-ami nie może się zmieścić czwórka. W związku z tym czwórka musi się znaleźć w tych 5 polach. Część wspólna od dwóch krawędzi będzie w ten sposób zamalowana. Teraz tak, wiemy, że te dwa kwadraty będą należeć do piątki, tak trochę podobnie jak tutaj było z szóstką. Więc możemy tutaj odhaczyć x-ami z lewej strony. Z prawej nie za bardzo wiadomo, ponieważ no, mamy te dwie jedynki. Jedna, no już wiemy, że jest tutaj, ale druga nie wiadomo, czy z prawej strony, czy z lewej. Dlatego tutaj już niestety dalej nie będziemy w stanie nic ruszyć. Może później. W rzędzie niżej mamy tutaj dwie dwójki ze strony prawej. Jeżeli byśmy chcieli tutaj umieścić dwie dwójki po prawej stronie tych zamalowań, nie byłoby to możliwe. Brakowałoby jednego pola. W związku z tym wiadomo, że tutaj musi być dwójka. Nie wiadomo jednak, czy jest to dwójka, no jedna czy druga. Wiadomo jednak, że to będzie musiała, że to będą musiały być pola należące do piątki. Ponieważ gdyby miałyby to być dwójki, jeżeli zrobimy tutaj przerwę, 1 przerwa, 3 to trochę za mało, żeby zmieścić piątkę. W związku z tym na pewno to musi należeć do piątki. W ten sposób wiemy, że dwójka będzie tutaj po prawej stronie. Chociaż jakby tutaj zrobić piątkę, przerwa, jedynka przerwa, tak. Na pewno to dwójka musiałaby być jeszcze tutaj po prawej stronie. No jednak na razie tutaj nie da się więcej nic. No dobrze, ponieważ tutaj już zrobiliśmy x-a, to wiadomo, że ta czwórka będzie się znajdować tutaj. Mamy jedną liczbę z głowy. I jednocześnie to sprawiło, że tutaj te kwadraty będą musiały należeć do trójki. Ponieważ tutaj trójka oraz jedynka nie zmieszczą się, żeby tutaj jeszcze dwójka była. W związku z tym tutaj najdalej może być trójka. W takim razie to wszystko to będą x-y. No tutaj oczywiście zaznaczamy tą piątkę, bo wiemy, że to jest piątka już. Tutaj, ponieważ wiemy, że ma być dziewiątka, a już nam się odiksowało no jedno malutkie pole, no to wiemy, że najdalej dziewiątka może już sięgać w ten sposób aż tutaj. Nie wiadomo jednak gdzie dalej. Dobra, tutaj mamy ciekawą rzecz. Między tymi x-ami a krawędzią ściany nie będzie mogła się znajdować jednocześnie trójka, jedynka i siódemka.
Jeśli spróbujemy tutaj wsadzić trójkę 1, 2, 3, przerwa 1, no właśnie nie da się. W związku z tym wynika to tak, że po prawej stronie musi być 1 i 7 tylko. Trójka będzie po lewej stronie. W takim razie zobaczmy. 1 hipotetyczne, x, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Część wspólna siódemki, nowa. I w ten sposób od razu mamy możliwość wyhaczania tutaj kolejnego x, ponieważ piątka będzie musiała no maksymalnie o ten 1 jeszcze wyżej być. Tutaj podobna sytuacja co ostatnio, to znaczy po prawej stronie od tych xów nie będziemy w stanie zmieścić szóstki, no trójki, szóstki i trójki, ponieważ raz, 2, 3, przerwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no nie ma miejsca po prostu, więc ta trójka i jedynka będą musiały się znajdować po lewej stronie, a ponieważ po lewej stronie najbliżej od xów już jest zamalowanie, to wiadomo, że to będą kolejne 2 i to będzie już trójka jedna. No i z tego też powodu możemy tutaj od prawej sobie pomalować. Raz, 2, 3, x, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czy to na pewno te zamalowania będą należeć do szóstki. O, w sumie tego nie zauważyłem wcześniej. Mamy tutaj taką pojedynczą, maluteńką piąteczkę i już wiemy, że ona będzie zajmować od tej dwójki zamalowanych pól. Może w dół, może w górę. Raz, 2, 3. Tutaj już na pewno nic nie będzie mogło być z tej strony. Z drugiej, raz, 2, 3. I tutaj u góry też nic nie będzie mogło być. Bardzo szybko widzimy w ten sposób, że tutaj mamy te xy od lewej strony tych zamalowanych czarnych pól. Więc wiadomo, że tutaj już będzie ta trójka. Cyk. I co do... no tutaj mamy 3 trójki, więc jakiekolwiek zamalowanie musi być trójką. Nie wiadomo tutaj jednak, czy jeszcze po prawej stronie jest, czy nie ma. W tej sytuacji, czy tutaj czwórka może być? Raz, 2, 3, 4, przerwa 1, 2. Może to być czwórka, a może być dwójka. Tutaj trzeba pomyśleć jeszcze. Nie zamalowywać nic. Dobra, te dwa kwadraciki będą musiały należeć do piątki. Nie mogą należeć do czwórki, no ponieważ by tutaj już się ta dwójka i piątka nie zmieściły. Więc to ostatecznie musi być no piątka po prostu, bo tutaj też od prawej strony się nie zmieści piątka, ani i czwórka i dwójka jednocześnie. Z piątką tam po prawej stronie no tym bardziej. W związku z tym tutaj można już x postawić, to na pewno. I no w zasadzie to tutaj mamy już tą pewną czwórkę. Wiadomo, że tutaj będzie czwórka. Cyk. Xik. No i tutaj będzie ta kolejna dwójka. Jeszcze trochę i możemy mieć pierwszą linię zamalowaną. Dobra, ale teraz wiemy, że tutaj te dwa zamalowania istnieją. Jedno musi należeć do trójki, więc wiadomo, że będzie ono tutaj. Na pewno część wspólna tej trójki. I tutaj no już trochę ciężej i już nie będziemy mogli tak łatwo powiedzieć, ponieważ ta dwójka może być na przykład tutaj i wtedy tutaj jest puste pole i jedynka. No nie wiadomo tutaj, gdzie ta dwójka nas jeszcze zaprowadzi. I nie wiadomo też, czy tutaj możemy postawić zamalowanie czy x. Może być jedynka, ale nie musi. Ale tutaj już mamy bardzo prosto. Musimy gdzieś wstawić tutaj trójkę od dolnej strony. Tutaj się nie zmieści, więc z automatu leci x. Tutaj też się nie zmieści x z automatu. I tu dalej już nie wiadomo w sumie. Ale tutaj mamy tą dwójkę. Kurde, przepraszam za powtórzenia. Ponieważ wiemy, że od prawej strony musi być dwójka, to wiadomo, że ta dwójka będzie taka, a nie inna. No i wiadomo, że tutaj między dwoma dwójkami nie ma żadnej jedynki, więc tu będzie puste pole. W związku z tym wiadomo, że tu jest już ta jedynka i wiadomo, że tutaj jest ta dwójka, więc tu można to odhaczyć. I na przykład wiadomo, że ta dwójka też już jest odhaczona. I tutaj też ta trójka musi się zmieścić po tej jedynce. Tutaj w to małe pole się nie zmieści, więc można zaiksować. A przepraszam, tutaj zrobiłem błąd. Tutaj trzeba bardzo uważać, no ja oczywiście zrobiłem ten błąd. Od razu zaznaczyłem jedynkę. Jednakże nie wiadomo, czy ta jedynka należy do tej środkowej jedynki, czy do tej prawej, bo tutaj po prawej stronie mogłaby się jeszcze zmieścić.
bardzo zasadniczy błąd. Jakbym tego nie przyuważył, to mógłbym przyjąć, że już tutaj nic nie ma zamalowania. A nie będzie mogło być tutaj już żadnego zamalowania. Znaczy będzie musiało być, bo tutaj ta trójka się już nie zmieści. Pierwsza od prawej. Można odzgwiazdkować. No dobra, tutaj jednak ostatecznie musi być ta trójka. W związku z tym zgadza się, że zaznaczyłem złą jedynkę w pierwszej kolejności. No, ale teraz elegancko wiemy, że tutaj musi być ta piątka. Te dwa kwadraty będą należeć do piątki. W związku z tym, no na pewno tutaj nic nie będzie. Mamy tutaj fajne ciekawostki zresztą teraz. Piątka musi być od dołu. Tutaj się nie zmieści piątka, tutaj się nie zmieści piątka. I to musi należeć do piątki w zasadzie, no ale nie wiadomo czy od góry, czy od dołu. No tutaj nic się nie zrobi akurat. Ale tutaj ta trójka już jest na przykład. O, tutaj wiadomo, że będzie musiało być w jednym miejscu zamalowanie. Ponieważ weźmy dwa przypadki, hipotetyczna trójka. Raz, dwa, trzy, x. Tutaj najdalej może sięgać trójka. Jeżeli tutaj ta szóstka jest bardziej od lewej strony, to tutaj jest x. 1, 2, 3. No to będzie na pewno jedno jakieś zamalowanie. I będzie musiało ono należeć do trójki. No, bo tu nie zmieściłaby się dwójka na przykład. Więc kolejny x, proszę bardzo. Dobra, ponieważ tutaj już mamy tą trójkę zaznaczoną. I raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie. Piątka nie byłaby w stanie się tu zmieścić, żeby jeszcze no, ten kwadracik mógł należeć do dwójki. W związku z tym wiadomo, że to będzie musiało należeć do piątki. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj na pewno będzie musiało być xik. O, dzięki temu, że tutaj ustawiliśmy te xy, ponieważ wiemy, że tutaj po środku musi być piątka w jakimś tam ułożeniu, to tutaj mamy bardzo fajnie podzieloną planszę. Tutaj już od razu widać, że po lewej stronie będzie musiała być tylko ósemka, bo piątka się nie zmieści i ósemka. Tutaj na pewno będzie piątka. Z tego możemy wnioskować raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Część wspólna z dwóch stron. Tutaj dla ósemki zróbmy to samo. No tylko, no dobra, z jednej strony tutaj dla ósemki już było robione, ale z drugiej od xów nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz bardzo fajnie widać. Tutaj na samym początku muszą być dwie dwójki na 100%. W związku z tym możemy od razu tutaj zaznaczyć. I teraz tak, tutaj pierwsza musi być czwórka. No to wiadomo, że to już będzie czwórka. Cyk, cyk. Tutaj po prawej stronie nie zmieści się jednocześnie piątka i dwójka. Więc można część wspólną dla piątki i część wspólną dla dwójki też. Gdzieś tutaj będzie musiała być. Zaznaczmy te dwójki. I tutaj jeszcze mamy znowu tą samą sytuację. 2, 2, 2. Na pewno tutaj będą te pola zamalowane oraz x. Teraz kolejna sprawa. Mamy dwójkę i szóstkę. Szóstka od prawej strony tutaj się nie zmieści. Tutaj się szóstka nie zmieści. Raz, dwa, trzy, cztery. No, w zasadzie widać, że tutaj już ta szóstka będzie. Czy ja dobrze liczę? Trzeba bardzo uważać, patrzeć, czy się dobrze liczy, bo można się czasem przejechać. Ale mamy w zasadzie szóstkę już zaliczoną też. Zaznaczoną. Dobra, tutaj mamy coś takiego, że mamy siódemkę i czwórkę. Te dwa kwadraty i ten jeden kwadrat będą musiały być od różnych liczb, ponieważ no siódemka nie jest aż tak duża, no siódemka nie jest jakąś dziewiątką czy coś w tym stylu, żeby zajmować aż tak dużo pól. W związku z tym, co możemy z tym zrobić? A no możemy coś takiego. Wiemy, że z jednej strony musi być siódemka, raz, i że należą do tej dwóch kwadratów, albo od dołu, albo od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7. Na pewno muszą tutaj być zamalowania. No jednakże tutaj no nie da rady za bardzo ryzykować, ponieważ no może to ta siódemka też się kręcić od drugiej strony, kończyć. Ale zobaczmy tak. Maksymalnie powiedzmy, że tutaj może być ta siódemka. Jest przerwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta czwórka może najdalej tutaj sięgać. Ale może być też i jeszcze niżej, albo wyżej. Ale na pewno nie będzie tutaj niżej, więc x tutaj można postawić również. Mamy tutaj tą piątkę, no ale mamy dwa różne zamalowania w dwóch różnych miejscach. Możemy to na przykład połączyć. Oj.
No i mamy piękną piątkę już kolejną utworzoną. Resztę można odiksować również. No dobra, tutaj wiadomo, że się szóstka nie zmieści, więc kolejny X można postawić. I teraz tak, ponieważ mamy tutaj całkiem sporo Xów nowych, więc możemy nową część wspólną wyjąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wiemy, że tutaj musi być jedna liczba wspólna, ta dziesiątka cała. I że może zahaczać nawet o jeszcze jedno pole wyżej, więc tu też na pewno nie będzie zamalowania. I wiadomo, tak sądzę, że tutaj też nie będzie mogło być zamalowania, ponieważ najdalej tutaj sięga pole dziesiątki, więc siłą rzeczy tutaj by musiała być 11, żeby było zamalowanie, więc kolejny X można postawić. Tutaj po lewej stronie od tego X-a nie zmieści się 1 oraz 5, w związku z tym musi być taka sytuacja, że tutaj będzie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Proszę bardzo. Można zaznaczyć. No trochę zapominam. Tutaj jakby liczyć od tego X-a, tą 9, to wiadomo, że to zamalowanie musi być jeszcze trochę niżej. Część wspólna z dwóch stron. No i w sumie widać, że tutaj będzie na pewno 2. Część wspólna dla trójki w tym rzędzie. Wiadomo, że to musi być część 2, więc tutaj od razu można to co zaznaczyć. I teraz wiadomo, że to będzie należeć do trójki, więc aż tak daleko na pewno ona nie wyjdzie. Kolejny X. Tutaj się 4 z prawej strony nie zmieści, więc to musi należeć do 4. Tutaj tą 4 w ogóle można zaznaczyć. Oraz tutaj trzeba połączyć, bo nie może być tak dużo tych kwadratów zamalowanych. Mamy 5. Tutaj można wyiksować. I czy to nam coś tutaj daje w ogóle? Nie za bardzo, aczkolwiek tutaj wiadomo, że też będzie musiała być również 5. Więc tu też nic nie będzie mogło być. Czyli te jedynki będą gdzieś tam niżej. W końcu coś więcej wiadomo na ich temat. Tutaj wiadomo, że pierwsza będzie musiała być 1. No jednak tutaj zamalowania mamy już w większej liczbie, więc ta 1 na pewno będzie musiała być tutaj. Skoro tak, to następna musi być 4, czyli będzie tak w ten sposób zamalowana. Tutaj w tej sytuacji, w tym rzędzie nie zmieści się 2 i 5 jeszcze przed tymi polami, więc te 3 pola nie będą trójką, będą musiały należeć do 5. W związku z tym, ponieważ tutaj jest też z prawej strony, no ta trójka jeszcze się nie zmieści, nie ma takiej szansy, więc no tak, nie ma szansy, żeby tutaj się ta trójka zmieściła w żaden sposób. Można tutaj bezpiecznie założyć, że będzie ta 5. Oraz wyiksować ją. I teraz wiadomo, że tutaj ten kwadracik będzie należał do trójki, więc proszę bardzo, cyk. No i mamy też tą 1. Wyiksowemy. No i tutaj oczywiście zaznaczamy 5, bo jest już zrobiona. Dobra, tutaj mamy ciekawą rzecz. Mamy 2 jedynki oraz 4. Ta 4 będzie musiała się zmieścić w tych kilku polach. Raz, 2, 3, 4. Tutaj będzie od górnej strony 4 na pewno. Raz, 2, 3, 4. Taka część wspólna. No i niestety nie wiadomo, bo tutaj mogłoby być zamalowanie i tutaj. Jeżeli w końcu tutaj coś dostaniemy, jakieś zamalowanie kolejne albo X-a, to będzie już wiadomo całą tą kolumnę, ale na razie nie. I jednak tutaj od prawej strony musimy na pewno 3, więc w taki sposób to będzie wyglądało. No i no przynajmniej mamy 3. A tutaj pierwsza musi być na pewno 1, więc to też możemy odmalować. W tej kolumnie musi się gdzieś zmieścić ta 3 środkowa. No a mamy dosyć sporo niezaiksowanych pól. W takim razie na pewno to musi być też część wspólna tej 3. Tutaj nic nie będzie mogło być. Oraz tutaj od dołu nic nie będzie mogło być. Co nam to daje w ten sposób? Na pewno tutaj będzie musiała w taki sposób być 3. I mamy pierwszą 1 odbębnioną. Okej. Tutaj na pewno gdzieś będzie musiała być 1, nie wiadomo jeszcze gdzie. Tutaj dzięki tym X-om wiemy, że musi być 4 z prawej strony, więc raz, 2, 3, 4 X. Ta 4 jest już z głowy. No i wiemy, że tutaj musi być ta 5, więc na pewno można połączyć te zamalowane pola. I nie wiadomo, czy ta 5 będzie wychodzić tutaj od góry, czy od dołu, ale na pewno nie będzie mogła już tutaj niżej sięgać.
W związku z tym przesuwamy sobie część wspólną szóstki. No, a także wiadomo, że tutaj ta piątka nie będzie mogła się zmieścić, skoro tutaj już jest ta jedynka. I na pewno te dwa kwadraty będą musiały należeć do piątki. No ale teraz nie wiadomo, czy to jest z prawej strony, czy z lewej będzie się kończyć. Tutaj jest nowa część wspólna dla piątki w tej kolumnie. Na pewno wiadomo, że tutaj nic nie będzie mogło być. W związku z tym wiadomo, że no tutaj będzie musiała być ta czwórka. A tutaj będzie musiała być trójka. Też jest w zasadzie bardzo ładnie tutaj zaznaczone. Tutaj na pewno od góry będzie musiała być jakaś jedynka, więc to można już odhaczyć. Nie wiadomo jednak która. Tutaj można odiksować ósemkę, część wspólną. Nie będzie aż tak daleko sięgać. O, teraz wiadomo, gdzie tutaj jest dwójka. Cyk. Część wspólna dla piątki. I tutaj podobnie, tylko z jedynką. Jedynka, x, raz. A, mamy tutaj tylko jedną możliwość. Raz, dwa, trzy. To będzie piątka i jedynka. Akurat tak się złożyło. To może to będzie musiała być piątka, więc można nową część wspólną. Cyk. Tutaj w tej dziesiątce mamy już 9 aż pól zamalowanych. W związku z tym może to o jeden w dół iść, albo o jeden w górę. Więc tutaj na pewno nic nie będzie. No i tutaj by nam się mogła nasuwać ta dwójka, ale może to też być jedynka, a dwójka będzie jeszcze tam po prawej stronie. Więc nie ma co ryzykować. Raczej nie ma tutaj pewności. Ale tutaj musi być ta piątka, nie? I do tej piątki no nie mogą należeć wszystkie te trzy zamalowane pola, ponieważ wtedy musiałaby być to szóstka. Więc to musi należeć do jedynki. A skoro tak, to mamy tu już dwie jedynki. Tutaj będzie xik i coś dalej. Zamalowana część wspólna. I tutaj tak samo z tej strony. No i teraz wiadomo, że to musi być dwójka. Ponieważ gdybyśmy chcieli tutaj wstawić dwójkę, no to by się już ta trójka nie zmieściła. Więc to będzie dwójka na pewno. I możemy zrobić część wspólną trójki. Mówię, każdy kwadrat jest na wagę złota. I teraz tutaj mamy ograniczenie od dołu, więc co siódemki na pewno będzie wiadomo, że będą się kończyły tutaj. Dwie siódemki kolejne możemy odhaczyć. I teraz, ponieważ z tej strony mamy x już, to tą ósemkę też możemy skończyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Ten rząd mamy już z głowy. Tutaj na pewno między tymi zamalowaniami a x-em się nie zmieści jedynka. W związku z tym można przyjąć, że tutaj nic nie będzie. Więc nowa część wspólna. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dla piątki. I dzięki temu wiadomo, że tutaj już dalej ta czwórka nie dojdzie. Nowa część wspólna dla siódemki będzie mogła być ustalona. Nie, jeszcze nie będzie mogła być. Ponieważ nie wiadomo, czy tutaj jest jedynka, czy jej nie ma. Ale nowa część wspólna dla szóstki będzie mogła być. Jeżeli tutaj jest wiadomo ta piątka, może ona sięgać po prawej albo po lewej. To może sięga po prawej, więc tu jest x. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. To jest część wspólna dla szóstki. No, która też może być albo po prawej, albo po lewej, w zależności od tej piątki. O, tutaj mamy dosyć spory galimatias, a to niepotrzebnie zupełnie. Mamy ósemkę. Z tych wszystkich kwadratów musi wyjść ósemka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idealnie. Mamy już całą ósemkę w tej kolumnie. Możemy resztę zaiksować. I zaznaczyć ósemkę jako zrobioną. I to sprawia, że tutaj widzimy już skończoną czwórkę. Ponieważ tutaj po lewej już się nie zmieści. Ani nic innego w tym stylu. No i dla piątki można tutaj już zaznaczyć x z prawej strony, bo na pewno tam nie sięgnie. I teraz wiadomo, że ta czwórka dzięki temu x-owi będzie się na pewno znajdować w tym miejscu. Ponieważ no nie ma dla niej nigdzie indziej miejsca. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No i tak samo tutaj trójka. 2x, dwa puste pola z dwóch stron dla tego kwadracika jednego. Wiadomo, że to już jest wyiksowane. Ale jeszcze nie wiadomo, gdzie jest ta jedna jedynka. Czy tutaj z prawej strony, czy właśnie tu u dołu. No tego nie wiadomo jeszcze. Ale wiadomo, że tutaj muszą być 4 same jedynki, samoteńkie. Więc to na pewno można tutaj zaznaczyć jako puste pole.
No i mamy tak jakby dwie jedynki zrobione. Jeszcze trzeba gdzieś znaleźć dla dwóch innych, a są 4 potencjalne miejsca. Tutaj ta dwójka może być już zaznaczona, bo jest zrobiona. A, ta piątka jest już skończona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawet nie zauważyłem. To przy okazji chyba rozwiązania czegoś innego. Tą kolumnę mamy już zrobioną i bardzo super. W ten sposób wiadomo, że tutaj te dwie piątki będą musiały się kończyć w tych miejscach, ponieważ nie ma dla nich no, nigdzie indziej miejsca i dlatego też szóstka będzie musiała się znajdować i kończyć w tym miejscu. No i jedynka, tak w zasadzie też. Jeżeli ten czarny kwadrat należy do trójki, to w ten sposób siódemka nie mogłaby się zmieścić w tej kolumnie. Policzmy razem. Raz, dwa, trzy, x. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, brakuje jednego. W takim razie wiadomo, że ten zamalowany kwadrat należy do siódemki. W związku z tym trójkę trzeba gdzieś wsadzić. Sądzę, że najlepsze miejsce będzie dla niej właśnie tutaj. Mamy trójkę załatwioną. Dla siódemki możemy od razu zrobić część wspólną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Od dołu, od góry no nie ma tak jakby możliwości. Ale teraz mamy tutaj dwójkę, to na pewno. Cyk. Tutaj pierwsza musi być trójka, więc to też cyk, załatwione. Tutaj dwójka. Oj, nie w tym miejscu. W tym miejscu, dokładnie. Cyk. No i co mamy w ten sposób ciekawego? A, tutaj musi być jedynka u dołu, więc na pewno będzie tutaj, bo już jest zamalowanie, więc tu będą xy, cyk. Tutaj od prawej jest x, więc będzie trójka w tym miejscu. Reszta musi być już zamalowana. Tutaj musi być piątka, więc też już wiadomo, że będzie w tym miejscu. Tutaj ta czwórka jest już zrobiona, więc można ją zaznaczyć, zahaczyć jako zrobioną. Tutaj nowa część wspólna dla szóstki. Ale się przeraziłem. Przez chwilę myślałem, że w tej kolumnie ma być ósemka. I na to też trzeba zwrócić uwagę. To jest ważna wskazówka, że no czasami właśnie te liczby mogą nam się kolumny i wiersze mylić. Jeżeli nam się chociaż raz pomyli, to cała zagadka jest praktycznie do wyrzucenia. Ale dobra, tutaj mamy trójeczkę, to jest akurat łatwo. Jedynka tutaj musi być, więc ok. Tutaj musi być dwójka, więc to też do zaznaczenia, cyk. No pierwsza to musi być jedynka, więc nie wiem czemu tego wcześniej nie zaznaczyłem. Tutaj od lewej strony musi być ósemka, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Idealnie. Ta ósemka jest zrobiona. Tutaj musi być trójka, więc proszę bardzo, to jest zaznaczonym. To zaznaczmy. Tutaj musi być trójka, więc tu też można zaznaczyć i zrobić x-a. Tutaj musi być jedynka, więc to można zaznaczyć x-em. Tutaj musi być trójka, więc to też można zaznaczyć. Tutaj musi być trójka, ten sam, więc też można zaznaczyć. Ta linia jest już całkowicie zrobiona. No i tutaj mamy też tą szóstkę. Proszę bardzo. Tutaj nowa część wspólna dla siódemki od tego x-a. Kwadracik tutaj można zaznaczyć. I w ten sposób wiemy, że ta trójka będzie musiała tak właśnie wyglądać, a nie inaczej. Ta kolumna jest już skończona. Ok, i ten mały kwadracik i te cztery nie będą mogły razem tworzyć szóstki, więc to będzie musiała być jedynka, to na pewno. W związku z tym tutaj po prawej stronie już nic nie będzie. I szóstka będzie miała nową część wspólną właśnie w tym miejscu. Tutaj czwórka jest już w takim razie też zaliczona. Oraz tutaj wiadomo, że no będzie miejsce dla tej czwórki, bo nigdzie indziej się nie zmieści. Na przykład. Tutaj wiadomo, że tutaj z prawej strony musi być jedynka i tutaj tak samo, te dwie jedynki są zaznaczone. Część wspólna dla dwójki może być oznaczona właśnie w tym miejscu. No, będzie musiała tam być. I dzięki temu wiadomo, że piątka będzie w tym miejscu już zrobiona. No i mamy tutaj, proszę Państwa, pierwszy błąd, ponieważ piątka była już zaznaczona w pełni kolorów. Kolejne zamalowanie sprawiło, że była tam szóstka z rzędu, co jest oczywistym błędem. I coś dalej można ciekawego. Tutaj ta piątka jest już zrobiona, więc można odiksować ją też również. No a ta dziesiątka już nie ma za bardzo pola do popisu, będzie musiała być właśnie w tym miejscu. Czy dobrze liczę? 2 plus 3 plus 5, tak, to będzie już dziesiątka zaznaczona. Tutaj siódemka już praktycznie sama nam się zrobiła. Tu tak samo. Tutaj dwójka nam się zrobiła sama z siebie. Jedynka w zasadzie też, bo w tym miejscu po środku, więc resztę można wyiksować. Tutaj szóstka w takim razie też będzie musiała być z tej strony, ona jest zaliczona.
Tutaj musi być trójka. Ona jest już zrobiona, więc resztę można wyiksować. Tutaj musi być szóstka, więc tutaj będzie zamalowane pole na pewno. I ten rząd mamy też z głowy. Tutaj ta jedynka na pewno jest już zrobiona, to można ją zaznaczyć. Tutaj pamiętacie, miały być 4 jedynki, nie? Na razie mamy 2 i tylko 2 inne puste pola, w których mogłaby się ona wpasować. Cała kolumna jest zaliczona w ten sposób. I dzięki temu wiemy, że ta jedynka to właśnie ta, więc tutaj nic nie będzie mogło być. I dzięki temu możemy tą ostatnią jedynkę zaznaczyć właśnie w tym miejscu. I w ten sposób mamy tutaj całkiem ciekawą sytuację. Tutaj niepotrzebnie jest ten jeden kwadrat zaliczony. Jak ktoś zgadnie, dlaczego to było zaznaczenie, to no, wydawało mi się, że tutaj będzie piątka chyba, jeżeli wstawię tutaj ostatni kwadrat. I widzicie, zrobiłem jedną pomyłkę, ale całe szczęście była dopiero na samym już końcu, więc można ją było szybko cofnąć. Więc tu mamy już zaliczoną 7. Piątka, no, jest siłą rzeczy. Już. Ech. No i tutaj wiadomo, że tu już nic nie będzie, więc X. I dzięki temu wiadomo, że tutaj piątka będzie wychodzić w dół. Ogólnie ja polecam grać jakieś takie zagadki bardziej obrazkowe. No, może niekoniecznie malowane, że kolorowe. Ale jeżeli jest obrazek, to przynajmniej może trochę łatwiej policzyć te kwadraty. Bo na stronie Nonograms Puzzle to one są bardzo losowe w cały świat. No, jest to takie utrudnienie, ale może się czasami przez to właśnie bardziej mylić niestety. Dobra, wracając. Tutaj ta trójka jest już zamalowana, ta kolumna jest z głowy. Piątka, raz, 2, 3, 4, 5 również jest zamalowana. No i wiadomo, im dłużej się gra, tym może się koncentracja zatracać, niestety. Ta 9. Dobra, tutaj mamy już tą dwójkę zaznaczoną, więc cyk można ją odhaczyć. I w związku z tym raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To będzie musiała być ta 9 ostatnia. No i bardzo malutko nam już zostało tutaj. Tutaj ta trójka jest już zrobiona. Kolejna będzie musiała być 1 i 4. No, to będzie musiała być ta 1, bo żadnej innej nie ma, więc tutaj będzie X i tutaj będzie musiała być w takim razie 4. Proszę bardzo, oznaczona z tej strony. Tutaj ma się zmieścić od lewej strony 2, tutaj się nie zmieści, więc można wyiksować. Proszę Państwa, mamy to drugi błąd. No, jedna z dwójek by się tam mogła zmieścić, ponieważ drugie zamalowanie, drugi kwadracik mógł należeć do tej dwójki. I nie było tutaj pomyślane, że ta dwójka mogła znajdować się właśnie w takim ułożeniu, że byłby ten zamalowanie po lewej stronie, a nie koniecznie po prawej. Co przełożyło się potem na kolejne błędy, ale już nie będę tego tłumaczył. Myślę, że to widać. Tutaj na pewno będzie wiadomo, że musi być ta dwójka, więc cyk tutaj. No i jako jedyne miejsce, że ta dwójka się mieści, to też można już zaznaczyć. I zdaje się, że to była chyba ta ostatnia właśnie 1, więc tu można też już wyiksować. Proszę bardzo. No bo uwaga, tutaj jest 1 i tutaj musi być 4, więc ta 4 jest już zaznaczona. I teraz tutaj musi się znaleźć 3. A prawie tą zagadkę kurno zrobiłem, nie? Trudno zrobić błąd w tej grze, robiąc takie podstawowe rzeczy, nie? To jest już tylko musi być związane z liczeniem po prostu. Że coś się musi pomylić. No tutaj nie może się zmieścić 2, więc tu będzie musiała być ta 2. I ta 2 będzie musiała być taka. Więc tutaj na pewno jest puste pole. Więc tu musi być zaznaczenie dla tej 2. 1 jest git. I 7. Czekaj, 1. No tak, to jest ta 1. I ta 1 już była zaliczona. Proszę bardzo. Cyk, tutaj X. I teraz tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Powinna być 1, 7. I proszę bardzo, bo ta 1 to jest ta. Ej, dobra. Przez chwilę myślałem, że będzie totalna lipa, ale jednak się udało całość rozwiązać i wszystko pasuje. Znaczy, można jeszcze sprawdzić gotowość. Gratulacje, rozwiązałeś. No, czyli jest dobrze. O rany, o, ja się zestresowałem przez chwilę. Ale dobrze. Tak właśnie się rozwiązuje nanogramy. Oczywiście nie robiąc jakichś głupich błędów.
Mam nadzieję, że pomogłem wam zrozumieć istotę tych zagadek i zachęciłem kogoś do rozwiązania ich samemu. Od siebie polecam stronę Puzzle Monograms, zaś na telefony aplikację monogram.com łamigłówki. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy i streamy. Na razie.